5 lat naszej znajomości, setki, a może nawet więcej walk online. Oto jest ta wiekopomna chwila, na którą chyba czekał Rick. Jego main, Sagat z linii Ultra Street Fighter 2 od Jada Toys. Z mojej strony dość niekonwencjonalny, ale symboliczny wybór na prezent urodzinowy. Po Ryu i Chun-Li przyszła kolej na tego oto bad boya. Zapraszam na nową recenzję. Nad opakowaniem w unikalnym arcade'owym kształcie może nie będę się zbytnio rozwodził, gdyż jest takie samo jak w przypadku pozostałych figurek z tej serii, ale gabarytowo naprawdę jest spore i szerokie. Dla porównania standardowy rozmiar pudełka. A tutaj mamy prawdziwego kolosa. Resztę już pewnie znacie. Od frontu loga, elementy graficzne, w tym ilustracja postaci. Z boku kraj pochodzenia i styl walki, a z tyłu render figurki oraz kompletny roster wojowników. Sagat należy do fali czwartej wraz z Blanką i Vegą. Sagat, znany też jako imperator Muay Thai, to ikoniczny, odwieczny rywal Ryu. Po tym, gdy otrzymał od niego charakterystyczną bliznę na klatce piersiowej, poprzysiągł zemstę. Początkowo był jednym z głównych antagonistów, ale z czasem jego postać została stopniowo rozbudowana. Z bezwzględnego przeciwnika stał się bardziej honorowym wojownikiem, szukającym przede wszystkim własnego rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności. Rywalizacja między nim a Ryu nabiera całkiem sporo sensu, ponieważ według kultury azjatyckiej smok i tygrys symbolizują dwie przeciwstawne, ale wzajemnie uzupełniające się siły, co mi się bardzo podoba. Zestaw akcesoriów jest w zasadzie taki sam jak wcześniej, wymienne dłonie, głowa oraz efekt ruchu specjalnego, w tym przypadku Tiger Shot. To taki Hadoken, tylko w bardziej pomarańczowym, ognistym kolorze, z dołączoną długą podstawką, która pozwala odtworzyć zarówno wersję na stojąco, jak i nisko. Miło by było, gdyby figurka wyróżniała się jeszcze trzecią głową, szczególnie śmiejącą się podczas pozy zwycięstwa przed następną rundą. Cóż, chyba niestety większe postacie też będą musiały na tym trochę ucierpieć. Tak jak w przypadku każdej postaci, Jada ponownie wiernie odwzorowuje to, co widzieliśmy na ekranach automatów. Design Sagata to czysty klasyk. Muskularna sylwetka, bandaże na rękach i nogach, niebiesko-czerwone spodenki, czy właśnie ta słynna blizna, pamiątka po Ryu. To, co rzuca mi się w oczy, to takie jakby rysy na skórze, pewnie mające podkreślać jego umięśnienie. Bandaże z widocznymi warstwami również prezentują się bardzo dobrze. Kolejna fajna rzecz, faktura w spodniach, która dodaje im bardziej materiałowego wyglądu i sprawia, że nie są po prostu jednolitą, gładką powierzchnią. Blizna to z kolei ładnie wykonana rzeźba, która w dotyku jest dosyć chropowata. Głowa, zarówno spokojna, jak i zdenerwowana, to kolejny świetny element. Ciekawym zabiegiem są także dodatkowe ślady obrażeń. Opaska wygląda trochę jak u Nicka Fury'ego, a oczy są czyste, bez żadnych skaz. Zakres ruchu jest następujący. Głowa wraz z szyją może poruszać się we wszystkie strony. Ręce obracają się w pełni dookoła. Mamy staw motylkowy, obrót w bicepsie, podwójne zgięcie w łokciu, a także ruch i rotację w nadgarstku. Ruch w tułowiu i w pasie jest w pełni swobodny. Nogi możemy skierować do przodu, do tyłu, a nawet zrobić pełny szpagat. Do tego dochodzi obrót w udzie, podwójne zgięcie w kolanie, obrót w piszczeli, w kostce oraz ruchome palce u stóp, zupełnie jak w figurkach Marvel Legends za czasów Toy Biz. Tiger uppercut! Wysokość Sagata wynosi około 19,5 cm, więc odpowiednio wysoki. Pora na serię porównań. Jack's Pacific Mario, MKX Scorpion od Mesco Toys, Jada Toys Ryu i Chun-Li wyglądają razem świetnie. Moje mainy versus jego main. Jego ulubieni superbohaterowie, czyli Cap z Marvel Legends i Superman od McFarlane Toys. Batman, również od McFarlana, jak widzimy, są podobnej wielkości. I na koniec nostalgiczny ukłon w stronę fanów Marvela, czyli Big Three, Hulk, który wyraźnie góruje nad Imperatorem, City Toys Wolverine oraz wyczekiwany moment. Tak wygląda obok retro card Spidermana. Podsumowując, od razu daję ocenę 9 na 10, bo to naprawdę świetna figurka, pomimo że tą postacią nie grałem tak często. W skrócie, Jada Toys ponownie robi dokładnie to, co potrafi najlepiej i to kawał dobrej roboty. Z pewnością będzie się prezentował kozacko na półce i ucieszy każdego fana Street Fightera.
Żeby było śmiesznie, tak na dobrą sprawę jest to deluxe i powinien być drogi, a w porównaniu do Ryu i Chun-Li wypadł najtaniej. Kupiłem go na Amazonie za 155 zł, co jest niezłą ceną, lepiej niż 200. Najważniejsze, że jestem z niego zadowolony i zawsze jak będę na niego patrzył, miło wspomnę, jak długo z Richardem grałem online w SF5. Na zakończenie, przyjacielu, Sagat ma dla Ciebie wiadomość. Richard, I hope you enjoyed Nixon's review. Since you're already here, allow me to say a few words of my own. I know you hold me in high regard, so I hope this video was a fitting dedication to you. And now, warrior, may your path lead you ever forward. Hone your skills, enjoy every battle, and never stop moving forward. See you around.